Siema, witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj kontynuujemy motyw. Jesteśmy już w czasach w zasadzie początku mojej ery YouTube'owej. Skończyliśmy ostatnio na początku 2011 roku, czyli w tamtym okresie kupiłem sobie DSa Classic. Polowałem na niego już jakiś czas i pamiętam, że jakiś kolega z forum, chyba to było forum Gameboyów, o Gameboyu, polecił mi, dał mi link do Allegro i tam ktoś sprzedawał właśnie DSa Classic. Ja sam go nie mogłem namierzyć, ponieważ ten ktoś wystawił to ogłoszenie w dziale, nie w dziale właśnie konsole i gry, tylko w jakimś tam innym, z zabawkami czy z czymś tam, więc mi się nie wyświetlało to ogłoszenie. I był to DS Classic, ten, który jest w moim pierwszym filmiku, czyli srebrny DS Classic. Kupiłem go za 120 zł razem z dwoma oryginalnymi grami, Sims 2 oraz Sims 2 Pets. I Sims 2, zaraz otwórzmy sobie dwa YouTube. Sims 2 to była zadziwiająco świetna gra, ponieważ to nie była taka gra, jaką znamy z PC-ta, w której to tam budujemy sobie domek i tak dalej, tylko to była gra normalnie przygodowa, w której odziedziczamy jakiś tam hotel po jakimś krewnym czy po kimś i musimy sobie ten hotel tam ulepszać, przyjmować gości, tam nawiązywać relacje w miasteczku z mieszkańcami. Tam jest też galeria sztuki, gdzie możemy stylusem rysować sobie obrazy i później je sprzedawać. Także jest sporo minigier. Gra jest naprawdę wciągająca i są to Simsy, które normalnie można przejść, kończą się. Jest nawet boss na końcu gry, także bardzo fajna sprawa. No i później te Sims 2 Pets, no to tam ze zwierzaczkami nie spodobało mi się, więc je sprzedałem za chwilę. A później kupiłem R4, żeby sobie potestować właśnie gry ROMy gier. Czyli tą R4, którą pokazałem w drugim moim odcinku mojego programu w 2011 roku. To była dość świeża rzecz wtedy u mnie i postanowiłem, że ją pokażę. Na R4 tak podobnie jak z Supercardem trochę pograłem, potestowałem gier, w zasadzie żadnej nie przeszedłem, no bo to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, syndrom pirata, czyli chcesz potestować pełno gier, ale przez to, że jest ich tak dużo, to żadnej nie przejdziesz, bo będziesz tylko chciał kolejne i kolejne odpalać. Więc R4 bardzo szybko się pozbyłem, bo stwierdziłem, że to mi psuje tylko jakby zaburza mi to taką harmonię, że nie mogę na niczym się skupić i nie mogę w nic konkretnego pograć, bo cały czas chciałbym jakiegoś ROMa sprawdzić, więc pozbyłem się R4 i zacząłem grać w oryginały. Na Simsy miałem oryginały na początku, tak jak powiedziałem. No i później co dalej? W ogóle ten odcinek będzie odcinek taki dość może monotonny, bo będę wymieniał, to jest odcinek już taki, kiedy z tych takich najbardziej aktywnych czasów kolekcjonerskich u mnie, więc będę wymieniał tutaj wszystko, znaczy no nie wszystko, ale dużą część tego, co kupowałem w tamtych czasach, więc może być to monotonne, ale może być to taka ciekawostka z tamtych czasów, ponieważ bardzo wiele rzeczy, które wtedy kupiłem, to sobie wypisywałem gdzieś w Excelu na przykład, robiłem sobie takie zestawienia i wypisywałem, co kupiłem, ile kosztowało, co wchodziło w skład, bo tak jak powiedziałem w poprzednim podcaście, że często kupowałem zestawy, bo bardziej się to opłacało niż kupowanie pojedynczych gier, które miały często zawyżoną cenę. Jak kupiłem zestaw, jak coś mnie nie interesowało zestawu, to odsprzedawałem, a dzięki temu za grosze miałem fajne rzeczy. Więc ten odcinek będzie się właśnie głównie opierał na wymienianiu tego, co kupowałem i za jakie ceny, więc to może być ciekawostka, jakie były ceny właśnie używanych konsol i gier 10 lat temu, bo dzisiaj, jeżeli ktoś śledzi właśnie takie rzeczy, to wie, że dzisiaj ceny są mega zawyżone, więc może być dla niektórych szokiem, jak tanio można było kupić gry i konsole w tamtych czasach. Więc chwilę po tym, jak kupiłem DS-a, kupiłem sobie mojego drugiego Game Boya Advance i tutaj w zasadzie jedziemy odcinkami. Odcinek trzeci, Game Boy Advance Indigo z grą Final Fantasy Tactics, którego to kupiłem, słuchajcie, razem z tą grą. Final Fantasy Tactics to jest gra dość wartościowa i to jeszcze w pudełku. Za cały ten komplet dałem 70 zł. Także takie były ceny.
Dobra, jedziemy dalej. Później kupiłem, w zasadzie to odcinki były kręcone tak podług tego, co kupiłem. Jak coś kupiłem, no to nagrywałem odcinek, żeby to pokazać. Następnie kupiłem kolejnego różowego Game Boya. I to też był, słuchajcie, świetny deal. Game Boy Advance z 12 grami za 170 zł. Mam wypisane tylko te gry, które sobie zostawiałem, nie wypisywałem tych, które odsprzedałem, czyli tych, które mnie interesowały, więc powiem wam te, które były w zestawie, które zostawiłem, które były ciekawe. Więc tak, Game Boy Advance z 12 grami za 170 zł, a w tym były takie perełki jak Zelda Oracle of Ages na Game Boy Color, Super Mario Bros. Deluxe, Advance Wars, Pokémon Yellow, Wario Land 3 i Super Mario Advance 2. No i plus reszta gier, które mówię, które odsprzedałem, żeby mi się część kasy zwróciła, a może nawet cała. Także zobaczcie, jak tanio można było, prawie że za darmo, jak się odsprzedało to, co nas nie interesowało, to za parę groszy można było mieć świetny sprzęt i świetne gry. Następnie kupiłem Game Boya Advance'a SP w kolorze Flame, czyli w tym takim czerwonym, no właśnie tego, którego, tak jak mówię, no, odcinki były kręcone według tego, co kupowałem. Niestety nie mam zapisane, ile kosztował, więc ciężko mi powiedzieć, nie mam pojęcia. W zestawie mam tylko zapisane, że w zestawie był Harvest Moon, nie wiem jaka część, bo nie mam zapisane, oraz był piracki Shrek, którego można było zobaczyć tutaj w odcinku o pirackich grach, którego pokazałem jako przykład właśnie gry nieoryginalnej na Game Boya Advance'a. To właśnie z tego zestawu z tym czerwonym SPK-iem pochodził ten Shrek. Następnie kupiłem Game Boya Advance'a w czarnym kolorze. Nie wiem, czy go gdzieś pokazywałem, już nie będę szukał na siłę. Z Sonicem Advance'em trójką za 40 zł. Kolejny świetny zakup i kolejny bardzo tani zakup, jakby nie było. A następnie w moje ręce wpadł Game Boy Micro różowy. Chyba bez gier, jak pamiętam. Dokładnie. O, to jest ten Black pokazany. Game Boy Advance Black, o którym przed chwilą mówiłem, za 40 zł. A to jest Game Boy Micro różowy, bez pudełka, tylko z takim woreczkiem Nintendo, kupiony za 89 zł. Te ceny, które podaję, to są już ceny z wysyłką praktycznie, więc bardzo tanio. Też nie wszystko mam wypisane, więc mogę coś pomijać, bo nie zawsze zapisywałem albo czasami nie wpisywałem ceny, więc ta lista będzie taka trochę pocięta. Niektórych rzeczy, które miałem w tamtych czasach, mogę nie wymienić po prostu, bo nie mam ich na liście. Więc tak. Następnie kupiłem Game Boya Color. To jest cały czas 2011 rok, nie? Mówimy o tym. To był dość taki aktywny okres zakupowy. Game Boya Color, tego niebieskiego, którego tutaj widzicie. W tym były 3 gry. Nie wiem, jakie dwie były, bo miałem zapisane, a jedną był Super Mario Bros. Deluxe w pudełku. Chyba nawet tutaj, o jest, dokładnie, pokazane pudełko. Czyli bardzo wartościowa gra, do tego jeszcze w pudełku. W dzisiejszych czasach to strach pomyśleć, ile by była warta, a słuchajcie, ja za tego Game Boya Colora z 3 grami, w tym właśnie Mario w pudełku, dałem 66 zł. 66 zł za Game Boy Color z 3 grami, w tym jedna, która sama dzisiaj jest pewnie koło 100 warta. Też pluję sobie w brodę, że sprzedałem tą całą kolekcję w tamtych czasach, bo gdybym to wszystko przechował do dzisiaj i dzisiaj chciał to sprzedać, to wziąłbym niezłe pieniądze za to wszystko. Więc dobra, jedziemy dalej. Wiem, że to może być monotonne takie wyliczanie, ale może kogoś właśnie zaciekawi, jakie były ceny tego wszystkiego, bo to rzeczywiście ceny są, wydaje mi się, konkretne. Następnie kupiłem Game Boya Advance SP Platinum z tą właśnie walizką, którą widać na filmie. Sama ta walizka jest bardzo fajna. I zapłaciłem, to był bardzo bogaty zestaw, to była licytacja, a nie kup teraz. Wylicytowałem ten zestaw za 200 zł. W zestawie była Game Boy Advance SP, ten właśnie tutaj pokazany, plus ta walizka, którą było widać na początku, oraz słuchajcie, 15 gier, aż 15 gier. Z czego tutaj mam wypisane, że zostawiłem sobie bardzo wartościowe gry. Fire Emblem na GBA. Ta gra dzisiaj podejrzewam, że jest bardzo dużo warta. Już wtedy chyba jak ją sprzedawałem, to wziąłem za nią niezłe pieniądze.
To jest coś takiego jak Advance Wars, tylko bardziej takie RPGowe. Bardzo trochę nawet w to pograłem wtedy, jak pamiętam. I długo, do samego końca, jak miałem kolekcję, to miałem te gry. Te gry, które wymieniam, to ich nie sprzedawałem. Trzymałem je dopiero później, jak wyzbywałem się kolekcji, no to wszystko już hurtem poszło. Więc tak, miałem Fire Emblem, miałem Mario and Luigi Superstar, to też jest taki RPG z Marianem. Też wartościowa gra. Już wtedy, jak ją pamiętam, jak się wyzbywałem kolekcji, to chyba już wtedy ze 100 za nią wziąłem. To dzisiaj nie wiem, ile może być warta. Też bardzo fajna gra. Jeszcze tam miałem w tym zestawie Need for Speed Most Wanted, Super Mario Land z Game Boya Classic, Kirby's Dream Land też z Game Boya Classic. No i to były te gry, które sobie zostawiłem z tych 15, czyli raz, 2, 3, 4, 5 gier, czyli 10 gier to były jakieś krapy, które sprzedałem, więc sobie teraz podliczcie. 200 zł dałem za taki zestaw, z czego 10 gier sprzedałem, nawet jeżeli sprzedałem je powiedzmy po 10 zł, to już mi się 100 zwróciła, to za 100 zł miałem Game Boya SP z walizką i 5 bardzo wartościowych, no może nie bardzo, ale 2 bardzo wartościowe gry i 3 po prostu bardzo fajne gry. Więc się nie dziwię, że wtedy można było właśnie kolekcjonować, bo ceny były jeszcze takie przystępne. Dobra, jedziemy dalej. Następnie kolejnego Game Boy Advance SP wylicytowałem, tylko nie mam zapisane w jakim kolorze, więc nie pamiętam jaki to był. I wylicytowałem go za 127 zł, a w zestawie było 8 gier, z czego zostawiłem sobie Pokémon Gold oraz Pokémon Crystal. I to były te dwie gry, z których robiłem filmik z wymiany baterii, bo one obie miały padnięte save'y. Także kolejny zestaw kupiony za 127 zł, z czego 6 gier widocznie sprzedałem. Więc za kilka dosłownie złotych miałem dwie te gry świetne, które dzisiaj są pewnie bardzo, bardzo drogie. No to były piękne czasy. Kurde, aż się łezka wokół kręci. Dobra, słuchajcie dalej, bo to jest nie koniec. Kolejny świetny zakup, który był pokazany w specjalu na 200 widzów, to Game Boy Advance, kolejny Game Boy Advance w kolorze Indigo, wylicytowany za 123 zł i do tego 17 gier na kartridżach. 17 gier plus Game Boy za 123 zł. W tym takie hity jak Donkey Kong Country, Metal Gear Solid, Pokémon Pinball, Zelda Link's Awakening, tylko że po niemiecku, DuckTales. No dużo z tych gier tutaj właśnie w tym filmie pokazuję. Czyli raz, 2, 3, 4, 5 gier tutaj mam zostawionych. 12 gier sprzedałem, jeżeli sprzedałem je po 10 zł, to mamy 120 zł, czyli Game Boya Indigo z Donkey Kongiem, Metal Gearem, Pokémon Pinball, Zeldą i DuckTalesem miałem za darmo. Za darmo. Takie były czasy. Więc się nie dziwcie, że chciało się kolekcjonować. No i dochodzimy tym sposobem do konsol stacjonarnych. Czyli tak, już jak wspominałem w poprzednim odcinku, już miałem PS2, Pegasusa, Atari i teraz kolejne zakupy dużych konsol. Pierwszym było Super Nintendo, czyli SNESik, który to kupiłem za 76 zł razem z grą F-Zero i Super Soccer i Super Game Boyem, czyli tą nakładką, która odtwarza gry z Game Boya, tak? I tego SNES-a kupiłem za 76 zł, tak jak powiedziałem, i nie dokupiłem nigdy do niego żadnej gry. W ogóle u mnie to było tak, że rzadko, praktycznie jeżeli chodzi o konsole stacjonarne, to nigdy nie kupowałem do nich gier. Jeżeli kupiłem coś w jakimś zestawie, to już to tak zostawało. Dlatego czasami jak robiłem pokaz z jakiejś konsoli, to pokazywałem bardzo mało gier, no bo tylko tyle gier miałem, nie? Po prostu, nie wiem, no nie kalkulowało mi się to, no bo gry na przykład, żeby dokupić sobie jakąś grę na SNES-a, to one były drogie. Ja za 76 zł kupiłem konsolę z 2 grami, a potem miałbym co, wydać, nie wiem, 40-50 zł na jedną grę, no to nie kalkulowało mi się to, dlatego tak jak kupiłem, tak już miałem i już nic nie dokupywałem. I tak w zasadzie z każdą stacjonarną konsolą, oczywiście mówię z tych retro konsol. Później jak miałem Xboxa 360, no to już normalnie, regularnie kupowałem gry i w nie grałem. Ale mówię, na tych retro konsolach to nie. To kupowałem wszystko w zestawach
I z reguły no, przy tych konsolach stacjonarnych to nie sprzedawałem gier. Nawet jeżeli były słabe, to po prostu z racji tego, że miałem ich mało, to zostawiałem sobie konsole i te gry, nieważne jakie by nie były, i nie sprzedawałem ich, ponieważ no, nie miałbym wtedy w co grać. Jedynie przy Game Boyu, no to już tam. Game Boy był dla mnie zawsze takim priorytetem, takim oczkiem w głowie i tam się zawsze starałem, żeby mieć wybrane gry, takie jakie lubię, żeby mieć wartościowe gry, a nie jakieś tam byle jakie, więc wolałem te byle jakie gry po prostu sprzedać, a te pieniądze, które za nie wziąłem, przeznaczyć na to, co mnie interesuje. Więc SNES miałem tylko z 2 grami, nigdy więcej żadnej gry do niego nie dokupiłem. I no wiadomo, później jak sprzedawałem całą kolekcję, no to również i SNES-a. Kolejną konsolą, którą mam na liście, którą kupiłem w tamtym czasie, był Sega Master System 2. Ale nie ta tutaj pokazana, tylko ta pokazana w odcinku retro, znaczy w odcinku archiwalnym. O, gdzie ona jest? Tutaj jest. Czyli była to konsola też bardzo tanio kupiona, do której miałem gry Sonic the Hedgehog, Secret Command, czyli to jest to się Rambo chyba w Stanach nazywa po prostu ta gra, Bonanza Brothers oraz Wrestling, który przed chwilą było widać, czyli 4 gry, 2 pady i słuchajcie, za ten zestaw zapłaciłem 30 zł. Za konsolę z 2 padami i 4 grami. 30 zł. To po prostu bajka, co nie? Wtedy Sega Master System 2 w tamtych czasach to bardzo tanio chodziła, była w ogóle nic nie warta na Allegro. Dzisiaj niestety to się zmieniło. Kolejną konsolą, którą kupiłem, był Game Boy Color w kolorze Atomic Purple, czyli taki fioletowy. To jest, którego pokazałem bardzo, bardzo późno. Jak dobrze pamiętam. To jest Game Boy Color. Chociaż nie. To jest chyba ten z tego specjalu na 200 widzów, jak się nie mylę. Dobrze mówię? Tak. Game Boy Atomic Purple. I on był w zestawie z grą Cannon Fodder, czyli też taką dość wartościową gierką. I kosztował 57 zł. A stan był jego jak nowy. Po prostu tam nawet na aukcji, pamiętam, było napisane, że gościu, pierwszy właściciel praktycznie nie grał na tym. Więc no ta konsola po prostu można się było wpatrzyć jak w obrazek, ona była jak nowa, ani jednej ryski, no po prostu ideał. Za 57 zł z grą. Ale to jeszcze nic, słuchajcie, idziemy dalej. Następna konsola, kupiona jeszcze taniej, to był Game Boy Pocket w kolorze Silver. Tak no drapany, no okej, nie był za ładny, to się przyznaje. W zestawie był z grą Legend of Zelda Link's Awakening, niestety znowu po niemiecku. I za ten zestaw Game Boy Pocket z Zeldą zapłaciłem 26 zł. 26 polskich złotych. Czyli jak za darmo. Dzisiaj to nawet pizzy się małej za to nie kupi. Dobra. Później kupiłem, cały czas jadę tutaj taką listą, mam w telefonie. Skopiowałem sobie z komputera taką listę. Niestety, tak jak mówię, ona jest trochę dziurawa, tam ma luki pewne. Niektórych rzeczy nie wpisywałem, więc niektórych rzeczy po prostu... A nie pamiętam tego, no ciężko to spamiętać po 10 latach, jak się wtedy tak dużo kupowało. Więc niektóre rzeczy po prostu będę musiał przemilczeć, bo po prostu nie pamiętam. Następną konsolą, którą kupiłem, była Sega Mega Drive, która była w zestawie z grami Super Hang-On, czyli te motorki, Sonic the Hedgehog, piłka nożna, jak ona się tam nazywała, zapomniałem jak ona się nazywała, oraz jeszcze to był Golden Axe bez pudełka, czyli to był sam ten chip od kartridża, tak? I za ten cały zestaw, czyli Mega Drive'a z 4 grami, zapłaciłem 40 zł. 40 zł. Czyli można powiedzieć po 10 zł za grę i konsola gratis. Piękne czasy, co nie? Gdyby dzisiaj tak było, to chyba bym wrócił do kolekcjonowania bez kitu. Dobra, później kupiłem... Widzicie, tutaj też kolejność tego, co kupowałem, nie zawsze pokrywa się
z kolejnością filmików, ponieważ czasami nie od razu nagrywałem coś, dopiero po jakimś czasie, jak trochę sobie pograłem na danym sprzęcie, nie było spiny. Później kupiłem Nintendo 64, które było w zestawie z grami. W zestawie z grami, tymi wszystkimi grami, które pokazałem tutaj w tym odcinku. Ile to było? 5 czy 6, czyli to był Super Mario 64, V-Rally 99, Bomberman 64, Star Wars Episode 1 Racer, Turok Rage Wars, co tam dalej? Mario Tennis. No i to było taki zestaw z Nintendo 64 z 2 padami, z czego jeden taki już z złachaną gałką, a drugi z gałką w stanie idealnym. Kupiłem za 120 zł. Za 120 zł. To dzisiaj nie wiem, czy gołe Nintendo 64 bym kupił za te pieniądze. Dzisiaj ceny są strasznie są wywindowane. Później chciałem kupić NES-a, ale te NES-y drogo chodziły. Ale trafiła się okazja, ktoś wystawiał komplet NES i Nintendo 64 na licytacji. Pisałem nawet, pamiętam, do gościa, czy nie sprzeda samego NES-a, ale on nie chciał sprzedać samego NES-a, a licytacja szła dość, tak nawet powiedziałbym, korzystnie, więc wylicytowałem to i za 110 zł kupiłem Nintendo 64 z jednym padem oraz NES-a z 2 padami oraz grą Super Mario Bros. Za 110 zł, 2 konsole i Super Mario Bros. A i Mario 64 było przy tym Nintendo 64 i przy tym poprzednim też, więc miałem 2 sztuki Super Mario 64 i 2 sztuki konsol Nintendo 64. Czyli jak za darmo. Bardzo fajne czasy. I później kupiłem... To były takie czasy, w ogóle jeszcze tutaj wspomnę, że w ogóle nie grałem wtedy w zasadzie na PC-cie. No bo wiecie, no miałem co robić, kupowałem dużo tych konsol, było co testować. Na PC-cie nie było w co grać, bo on już się zaczął starzeć wtedy, no już w zasadzie był stary w tych czasach, bo kupiłem go w 2005 roku, a to już był 2011, więc to komp był już przestarzały. No i później kupiłem DS-a Lite'a, bo chciałem w końcu mieć DS-a Lite'a, bo DS Classic no to miał trochę słabszy ten wyświetlacz, znaczy podświetlenie, więc kupiłem DS-a Lite'a, różowego tego właśnie, chociaż nie, bo tu srebrnego pokazuję, ale różowego miałem też, bo ja chyba w tamtym czasie, tak, prawie że jeden po drugim kupiłem 2 DS Lite, jeden różowy, jeden srebrny. O, to jest ten biały DS Classic, to jest mojego kolegi Michała, a DS Lite różowy. Tak, ten tutaj różowy kupiłem. W zestawie z Mario 64 DS, Pokémon Platinum, jeszcze jakieś 2 gry, nie wiem jakie chyba je sprzedałem. Zestaw taki dałem 187 zł. Czy tanio, to no taka cena no już nie aż taka bardzo niska, ale też mi się wydaje jak na tamte czasy to niska. Z kolei tego DS-a Lite'a Silvera to kupiłem w pudełku. On był w ogóle w stanie jak nówka. On był, ani jednej ryski na nim nie było, nic. Był w idealnym stanie. Jeszcze w zestawie miał New Super Mario Bros. I kosztował 175 zł. Czyli bardzo korzystna cena. I w tamtym czasie kupiłem jeszcze jeszcze jedną Sega Master System, ponieważ właśnie dowiedziałem się, że wbudowane w konsolę jest albo Sonic the Hedgehog, albo Alex Kidd in Miracle World, więc chciałem mieć obie wersje, tak, i z Soniciem i z Alex Kiddem, więc kupiłem jeszcze jednego SMS-a. Tym razem tam był w zestawie Sonic the Hedgehog, Dick Tracy, piłka nożna chyba, wszystko to zresztą co pokazałem na filmikach i zapłaciłem za taki zestaw 58 zł, czyli bardzo tanio. Później dalej kupowałem jeszcze jakieś Game Boye, Game Boy SP Onyx, nawet nie wiem jaki to jest kolor, GBA SP Onyx, już nie pamiętam jaki to jest kolor, czarny po prostu, ok. Za 70 zł mam tu zapisane, nie wiem czy z grami, czy nie z grami, mam tylko zapisane, że kupiłem takiego za 70 zł. Później kupiłem GameCube'a
Z GameCube'a w ogóle wcześniej miałem takie podejście, że od jednego gościa kupiłem przerobionego GameCube'a z takim wyciętą obudową właśnie na duże płyty przerobione i już miał mi go wysyłać i do mnie napisał, że odpalił go, żeby go jeszcze przetestować i się okazało, że on nie działa. No i oddał mi kasę, ja później powiedziałem, że to jednak był znak, żeby nie kupować przerobionej konsoli i kupiłem po prostu oryginalnego GameCube'a nieprzerobionego w zestawie z grami Medal of Honor, Mario Kart Double Dash, co tam jeszcze było, Turok, ten Turok taki na GameCube'a, Prince of Persia i Need for Speed Underground oraz Wave Race Blue Storm, czyli chyba za 6 gier wymieniłem, tak? W zasadzie wszystkie bardzo fajne. Plus pad czy 2 pady, już nie pamiętam, tylko że pady były nieoryginalne. 2 karty pamięci i za taki zestaw, taki mega zestaw zapłaciłem 129 zł. To już był chyba 2012, tak, znaczy film z 12, a kiedy kupiłem GameCube'a to już nie pamiętam, ale mógł to już być też 12 rok, bo z reguły tam w ciągu kilku miesięcy od zakupu sprzętu to już filmik powstawał, więc podejrzewam, że to już był 2012 rok, kupiłem GameCube'a z chyba 6 grami za 129 zł, czyli rewelacyjna sprawa. Co ja tam dalej jeszcze mam? Zobaczmy sobie. Coś mi tu umknęło, mam wrażenie. Momencik, sprawdźmy. Jeszcze tutaj właśnie umknęła mi jedna pozycja w międzyczasie, że jeszcze Game Boya Classic sobie kupiłem wcześniej. Game Boya Classic, którego pokazywałem, którego też przerobiłem, dodałem mu ten rezonator kwarcowy szybszy. Zrobiłem mu ten overclocking, że można było grać w 2 razy szybciej. To za tego Game Boya Classic zapłaciłem 25 zł. Także bardzo fajna cena. Dobra, kontynuując, jesteśmy po czasach GameCube'a. Później też miałem takie, tutaj mam napisane, że były też takie deale różne ciekawe, że kupowałem na przykład Game Boy Classic plus 2 Game Boy Advance w zestawie za 130 zł, czyli 3 Game Boye za 130 zł. Nie wiem, czy tam były gry, nie mam napisane. Game Boy Micro Silver też kupiłem w pudełku, też jak stan jak nowy, plus Game Boy Color żółty, i też go gdzieś tam pokazywałem, chyba w ostatnim odcinku o Game Boyach, plus do tego, moment, gdzie to jest, tutaj, Game Boy Micro Silver, plus Game Boy Color ten żółty i jeszcze jakiś trzeci Game Boy, właśnie tylko nie mam napisane jaki. Taki zestaw kupiłem za 185 zł. Czyli też bardzo tanio. I później kupiłem jeszcze Sega Mega Drive 2, tą, którą Łysy recenzował. I ona była w zestawie z 2 padami i z 2 grami Echo the Delphin oraz Mortal Kombat 3. I za ten zestaw zapłaciłem 44 zł. Za Mega Drive'a 2 z 2 padami i 2 grami 44 zł w 2012 roku. Piękna sprawa, co nie? Później kupiłem PSP. Tutaj mam napisane PSP. Później kupiłem i ono to już nie było takie tanie, bo zapłaciłem za nie 300 zł. 300 zł i w zestawie też było kilka gier. Tylko nie mam tu napisane jakie. Z tego co pamiętam, to miałem właśnie GTA Vice City Stories. Miałem też te gry, co pokazywałem. Tam był Patapony, Naruto, FIFA, czy tam jakaś inna piłka, nie pamiętam. 300 zł. No to już taka cena, nie była aż taka niska ta cena, no ale dzisiaj podejrzewam, żebym zapłacił więcej. Później kolejna fajna transakcja się trafiła. Kupiłem 3 Game Geary na jednej aukcji, z czego 2 były popsute, po prostu miały kondensatory zwalone. Te 3, które tutaj widzicie, Game Geary, wylicytowałem za 104 zł. 104 zł zapłaciłem za 3 Game Geary. Plus w zestawie jeszcze były gry. Sonic 1 i 2, tam McDonald's Kids chyba, jakieś igrzyska, Mickey Mouse, te gry po prostu, które pokazywałem na filmie. No i później jeszcze kupiłem kondensatory, gdzie tam naprawiałem te Game Geary, sobie tam przelutowywałem. To mam napisane, że za kondensatory wszystkie zapłaciłem 23 zł. Czyli można powiedzieć, że łącznie z naprawą 3 sprawne Game Geary za 100
27 zł. Plus chyba z 4 gry. Więc jak za darmo. Później pamiętam, że jednego z tych Game Gearów sprzedałem Michałowi Sonikowi 1994.pl. I chyba nawet z Sonikami mu sprzedałem. I to by było praktycznie na tyle. Jeżeli chodzi, tutaj przynajmniej jeśli chodzi o to, co mam zapisane, jeszcze tak przelecę po filmikach, może coś mi się przypomni. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze pamiętam, że taki zrobiłem deal, że udało mi się kupić dużo gier pudełkowych, wydań pudełkowych, takich bardzo rzadkich gier na Game Boya Color. Chyba to pokazuję w specjalu na 400 widzów. Gdzie on teraz jest, ten specjal? Na 500 to nie, na 400, o! Tutaj zrobiłem taki film. To tutaj jak stoję przy tej półce, co widzicie te gry pudełkowe na Game Boye, to w zasadzie wszystkie te gry kupiłem naraz i od jednego sprzedawcy. I zapłaciłem za nie chyba z 500 zł. Mega drogo. To był chyba mój najdroższy zakup w tamtych latach. Tam było chyba z 20 tych gier. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 gier w pudełkach, wszystkie w stanie idealnym. Chyba z 500 zł mnie kosztowały. Ale no, myślę, że było warto. Zresztą później, jak się wyzbywałem kolekcji, no to sprzedałem je chyba jeszcze drożej. Żałuję, że je sprzedałem, bo dzisiaj byłyby warte jeszcze więcej. No ale czasu się nie cofnie. Wiele rzeczy chciałoby się cofnąć, ale niestety się nie da. No i później to przyszedł ten kryzys. On już się zaczął trochę wcześniej, ale jeszcze ja tak próbowałem udawać, że nic się nie dzieje, no ale tak jak już na jednym z pierwszych podcastów wspominałem, że dopadł mnie taki kryzys, problemy i tak dalej. I po prostu też problemy finansowe, bezrobocie. Wtedy pół roku byłem bezrobotny, zaczęły topnieć oszczędności. No było nieciekawie się działo, więc musiałem się jakoś ratować, no i zacząłem wyprzedawać kolekcję wtedy. No i tak koniec końców sprzedałem w zasadzie wszystko co miałem. Wszystkie konsole, wszystkie Game Boye, wszystkie gry. Także to był, nie wiem, 2013 może rok, kiedy zostałem, mówiąc kolokwialnie, z gołą dupą. Moja kolekcja przestała istnieć i trwało to. Później tam zacząłem pracę, taką no, słabą pracę, ale no, musiałem się czegoś chwycić, żeby jakoś zacząć się odbijać od dna. No i później trochę zatęskniłem, więc kupiłem sobie Game Boya Color, tego właśnie tutaj pokazanego, do którego robiłem frontlight, właśnie trochę sentyment. Zawsze chciałem zrobić ten frontlight. Udało mi się dogadać z jednym kolesiem z forum Game Boya, który właśnie sprzedał mi od DS-a, znaczy nie od DS-a, tylko od GBA SP popsutego, właśnie sprzedał mi od niego panel naświetlający i mogłem sobie wykonać w końcu frontlight do tego Game Boya Color, którego sobie właśnie specjalnie w tym celu kupiłem. Później po jakimś czasie go sprzedałem, bo miałem tam parę gier, ale to już jakoś tak mnie wtedy, powiem szczerze, nie ciągnęło do tego za bardzo. No i ten właśnie Game Boy Color w kolorze Atomic Purple to był ostatni Game Boy Color, jakiego miałem w życiu i to był 2014 rok. I chyba też w 2014 roku go sprzedałem, więc od tamtej pory, od 2014 roku nie posiadam żadnego Game Boya. Ale później jeszcze kupiłem DS Lite'a w białym kolorze, chyba za jakieś 100 zł. I Supercarda. I grałem sobie, po to, żeby sobie grać w gry z NES-a. Nie w żadne tam z Game Boya czy coś. Po prostu w gry z NES-a sobie czasami grałem. I nawet powstała ta seria taka filmików 10 walk z bossami chyba to się nazywało. I tam właśnie kamerką były pokazane, nagrywane, jak pokonuję bossów i to właśnie było nagrywane z ekranu DS-a Lite'a. No to właśnie wtedy to nagrywałem. Nie mogę tego teraz namierzyć w tej chwili. No ale mało ważne. O, tu jest. Zobaczmy sobie. O, tak jak widać, kolor z ekranu, to akurat było, z ekranu białego DS-a jest to nagrywane kamerą. No i cóż, doszliśmy do roku 2014, kiedy to posiadam, jeszcze w 2012, bo chyba to przeminąłem. Tak, że w 2012 kupiłem nowy komputer, ten, który mam do dziś, tylko wymieniłem w nim w międzyczasie dysk na dysk SSD, bo już strasznie się mulił. No ale teraz, znaczy jak go wtedy kupiłem, no to
kręciłem trochę let's play na drugim kanale. Właśnie zacząłem grać trochę w nowsze gry. W Just Cause'a 2, w Sonica Generations. Jeszcze poza YouTube'em, czego nie nagrywałem, to grałem w GTA 4 plus wszystkie dodatki do GTA 4. Wiedźmina 2 też przeszedłem sobie na tym kompie. Także też od 2012 roku właśnie do tego 2014 roku sporo grałem na PC-cie. No i w zasadzie to tak wyglądało moje życie gamingowe wtedy. Więc tam zaczęło się trochę wychodzić na prostą. I wtedy dopiero kupiłem, chociaż już na rynku było PS4 od jakiegoś czasu, ale wtedy było jeszcze bardzo drogie, też nie było za bardzo gier na nim, bo tam był chyba ten Killzone i jeszcze jakieś tam takie mało znaczące tytuły, więc wtedy po prostu stwierdziłem, bo chciałem kupić PS4, no mówię, drogie jest i w ogóle, więc kupiłem Xboxa 360, który niby był już przestarzały, ale ja go kupiłem i myślę, że na tym mogę dzisiaj zakończyć, bo Xbox 360 no to już trochę na nim pograłem, coś więcej mogę powiedzieć na jego temat, więc myślę, że to już w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek może był trochę taki chaotyczny, bo to tylko takie wyliczanka, co kupiłem i za ile. Takie to były czasy niestety, że no żałuję, że to wszystko sprzedałem, ale miałem taką sytuację dość ciężką. Czasu się nie cofnie, tak było, minęło. Ale możecie sobie właśnie zobaczyć, jakie były ceny, jak fajnie można było kolekcjonować gry i konsole w tamtych czasach. Także, więc jeżeli ktoś oglądał, to dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.